Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie jak zwykle i dzisiaj temat, który może Was zainteresować, zwłaszcza tych, którzy pracują jeszcze na etacie, a zastanawiają się, czy można prowadzić swój biznes pracując na etacie. I odpowiem Wam tak, zależy jaki biznes i zależy jaki etat. Na pewno, co można zrobić pracując jeszcze na etacie, to przygotować się do prowadzenia biznesu. Dlatego, że nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak wiele rzeczy trzeba zrobić, przygotować, trzeba nabyć pewnych kompetencji, zanim się otworzy ten biznes. I może nie wychodźmy z tych etatów, dopóki nie zrobimy tej pracy, którą możemy zrobić jeszcze pracując na etacie, ponieważ jeszcze tak bardzo nie absorbuje nas prowadzenie tego biznesu, ponieważ tego biznesu jeszcze nie ma. Co to takiego jest? To są na pewno badania rynku, badania konkurencji, dotarcie do osób, które może prowadzą biznes w tej kategorii, żeby się dowiedzieć jeszcze więcej, żeby przewidzieć pewne zagrożenia, żeby przewidzieć pewne scenariusze działania. Podejrzenie konkurencji i spisanie tego, oczywiście ja zawsze do tego zachęcam, do analizy, spisania i wymyślenie tego, jak ja będę się promował, w jaki sposób ja będę swój produkt, usługę pozycjonowała. Niewielu z Was wie, jeżeli wcześniej tego nie robiło, jak dużo pracy i przygotowywania wymaga założenie strony. Tak? Więc gromadźmy te materiały, zaplanujmy sobie tą stronę naszą po to, żeby jak już założycie ten biznes i wyjdziecie z tego etatu, wakatu, przestaniecie pracować u kogoś, żebyście byli gotowi, żeby tą stronę po prostu odpalić. Potem biznes jest, a strona w budowie. Klikasz, a tu strona w budowie. O czym to świadczy? Źle zaplanowaliście to swoje przygotowanie do tego biznesu. Więc bardzo Was proszę, żebyście o takich rzeczach pamiętali. Samo założenie strony to nie wszystko. Przecież wiecie, że teraz masa biznesów i masa konceptów opiera się na portalach społecznościowych. I Wy też powinniście rozpatrzyć założenie tych wszystkich profili, zabukowanie nazw, zastrzeżenie też nazw, bo to wszystko jest czas, proces, przygotowanie pewnych materiałów, które będziecie później publikowali. Nie wyobrażam sobie prowadzenia biznesu już takiego konkretnego, będąc na etacie, jeżeli ktoś może powiedzieć, ok, ja zatrudnię pracownika, tylko jak poznasz swojego klienta, jak zajrzysz mu w oczy, jeżeli nie będziesz miała z nim kontaktu. Na początku prowadzenia swojej działalności pracowałam na recepcji. Słyszałam opinie klientów, słyszałam zadowolonych, słyszałam też niezadowolonych. Miałam feedback od nich bezpośrednio i to Tobie jako przedsiębiorcy jest bardzo potrzebne. Więc zastanów się, czy Twój biznes, który chcesz otworzyć, nie wymaga takiego kontaktu z klientem, nie wymaga tego, żebyś Ty miała ten kontakt z klientem i poznała ten biznes lepiej. Przecież pamiętajcie, ja zawsze mówię o tym, że nasz biznes to jest nasza hipoteza, założenia, tak? A potem musisz weryfikować, poprawiać, dostosowywać. Czyli jeżeli będziesz siedziała na wakacie, a będziesz miała pracownika, który będzie za Ciebie to robił, to nigdy się do końca nie dowiesz, jakie są fakty, bo pracownik przekaże Ci informacje już przetworzone. Te informacje, które uzyskasz od swojego pracownika, są informacjami przetworzonymi, a Ty się musisz opierać na faktach. I Ty musisz podejmować decyzje, ponieważ to jest Twój biznes, Twoja wizja, Twój cel, Twój koncept, więc pracownik nigdy nie będzie tak mocno w Twoich butach jak Ty. To jest bardzo ważne, żeby być bardzo blisko tego klienta, zajrzeć mu prosto w oczy, jak ja to mówię, i zapytać się, co Pan, Pani by poprawiła w moim biznesie. Jak masz kontakt bliski z klientem, to wtedy wiesz, co poprawiać, co działa, co nie działa. Nie możesz tego robić zza biurka. Biznes to są nasi klienci. Jak ich nie poznasz, jak ich nie dotkniesz, jak ich nie zajrzysz w oczy, to nie będziesz wiedziała, co poprawić. Jeżeli myślicie o zakładaniu biznesu na etacie, to mówię, że tak. Początek możesz zrobić. Dużą część przygotowania się do tego biznesu możesz odrobić pracując na wakacie, na etacie. Natomiast już prowadzenie biznesu, to uważam, że powinniście być mocno sfokusowani i skoncentrowani na tym, żeby go polepszać i poprawiać. Bywają wyjątki, na przykład biznesy, które prowadzicie dodatkowo i one będą dodatkowym biznesem, ale nie będziecie z tego czerpali głównych Waszych przychodów, dochodów, tak? Więc jeżeli to z założenia ma być coś małego, coś na boku, to pewnie tak. Natomiast jeżeli chcecie się z tego utrzymywać, rozwijać i macie tą konkurencję, jest ten rynek rozwijający się, to bardzo ciężko będzie Wam pracować na etacie u kogoś, nie oszukując go, nie robiąc tego w godzinach pracy i rozwijać z sukcesem ten biznes. Trzymam za Was kciuki. Dziewczyny, rozwijajcie się, ale uczcie się i przygotowujcie nawet na etacie. Pa!